Druga część podsumowania, rozwiązywania równań w co najmniej 2 krokach. Pierwsze 12 zadań rozwiązane, kolejne 12 zadań. Proszę bardzo, oto pierwsze z nich. Czego tu się musimy pozbyć? Oczywiście tej liczby, jak odejmując od obu stron te 23,84. Odejmujemy sobie od lewej. 23,84 i od prawej też odejmujemy to 23,84. Po lewej sio, zostało 6x, a po prawej jak wykonacie sobie to odejmowanie, to się okaże, że to jest dokładnie 70,86. 80. Teraz musimy się pozbyć tego mnożenia przez 6. Jak? Dzieląc oczywiście obie strony przez 6. Dzielmy zatem dzielnie lewą i prawą. Po lewej szóstki się skrócą, ładnie zostanie x, a po prawej jak dokonacie pisemnie czy kalkulatorem tego dzielenia, to wynik powinien być taki 11,81. Drugi przykład. Czego się pozbędziemy tu? Oczywiście tej dwójki, czyli mnożymy obie strony przez 2. Mnożymy x przez 2 i tutaj to samo. 2 razy 1/5 x plus 2. Dwójki się skracają, nam zostaje x, a co po prawej? No 2 razy 1/5 to jest po prostu 2/5, nic tutaj z tego nie zrobimy. X plus 2. Wymnóżmy to sobie. Można by oczywiście pomnożyć obie strony przez 5/2, ale nie doprowadzi to do niczego przyzwoitego. Wymnożymy. Zróbmy tak. 2/5 x plus 2 razy 2/5 to jest po prostu 4/5. Wymnożyłem. O, to mnożenie wykonałem. Czyli mam teraz takie równanie. Czego się muszę pozbyć? Po lewej mam x i po prawej x. Tu jest cały 1x, a tu tylko 2/5. Więc zabieram te 2/5 z prawej strony. Odejmując 2/5 x od obu stron. Od lewej odejmuję i od prawej odejmuję. Od lewej już odjąłem. Teraz od prawej odejmę. I po lewej cały 1x odjąć 2/5 x. 1 minus 2/5. Kto wie ile to będzie? No 3/5 oczywiście, czyli mamy 3/5 x po lewej, a po prawej nam tu się zniosło. Zostały po prostu 4/5. Musimy się pozbyć teraz tego mnożenia, czyli mnożenia 3 razy 3/5. Jak? Dzieląc oczywiście przez 3/5, czyli inaczej mnożąc przez odwrotność, przez 5/3. No to mnożymy 5/3 razy 3/5 x i tu będzie to samo. 5/3 razy 4/5. Po lewej się wszystko skraca, zostaje sam x, o tu go po prawej napiszę, a po prawej co mamy? Też się skraca, tu jest 1 i tu 1, czyli zostaje u góry 4, u dołu 3, czyli 4/3, czyli inaczej 1 i 1/3. Wynik gotów. Następny przykład. Czego się tutaj najpierw pozbędziemy? No, trzeba przerzucić x na jedną ze stron, bo mamy po obu stronach. Po lewej jest 5x, po prawej 4, czyli po lewej jest więcej, więc pozbywamy się 4x z prawej strony, odejmując 4x od obu stron. Odejmujemy sobie od lewej i odejmujemy sobie od prawej. Od lewej 5x odjąć 4x, po prostu zostaje nam 1x. No a po prawej x się zniosły, zostało minus 18. Teraz musimy się pozbyć tego. Czyli dodajemy 17 do obu stron. Dodajemy sobie do lewej strony i dodajemy sobie do prawej strony. 17, a nie 18. Hello, proszę pana. O, jest 17. Po lewej się elegancko skróciło, zostało x, a minus 18 plus 17 to jest po prostu minus 1 i gotowe. Proste. Możemy iść dalej. O, tu już nie będzie tak prosto, bo zobacz, mamy x w mianowniku. No trzeba się pozbyć jednego i drugiego. Nie ma na to siły. No to jak? Najpierw się pozbędziemy tego. Mnożymy obie strony przez x. I proszę bardzo, pierwszy po lewej mnożenie i teraz po prawej. Po lewej się zniesie, zostanie 3, no a po prawej tu się nic oczywiście nie skraca i po prostu co nam wyjdzie? 9x przez x plus 2. 9x przez x plus 2.
I teraz dopiero będziemy pozbywali się tego mianownika, czyli będziemy mnożyli obie strony przez x plus 2. Mnożymy zatem x plus 2 razy 3 po lewej i x plus 2 razy 9x przez x plus 2. Się nam skróciło po lewej, zostanie 9x, po prawej, a co mamy po lewej? No trzeba wymnożyć. 3 razy x plus 2 to jest 3x plus 6. 3 razy x, 3 razy 2. Czyli 3x plus 6 równa się 9x. Już przyzwoicie to wygląda. Po prawej mamy więcej xów, więc się pozbywamy tych xów po lewej, odejmując 3x od obu stron. Proszę bardzo, odejmujemy sobie od lewej strony i odejmujemy od prawej strony. Po lewej zostanie nam 6, a po prawej 9 odjąć 3, 6x. Już widać jaki wynik, mam nadzieję, prawda? To już każdy w pamięci umie zrobić. Skoro jest mnożenie przez 6, dzielimy obie strony przez 6. I cóż nam wyjdzie? Oczywiście to się wszystko ładnie skraca do jedynki i x równe 1 jest naszym wynikiem. No, następny przykład. Cóż tutaj najpierw zrobimy? Pozbędziemy się tego mnożenia przez 19,6, dzieląc obie strony przez 19,6. No to dzielimy 19,6. Najpierw dzielimy lewą stronę i oczywiście zaraz potem dzielimy prawą stronę. Tu się elegancko skraca, zostaje po prostu x minus 15,42, a po prawej stronie, jeżeli dokonacie tego dzielenia, znowu kalkulatorem lub pisemnie, to nam wyjdzie po prostu 3,4. Teraz musimy się pozbyć tej ujemnej liczby, dodając ją do obu stron. Dodajemy zatem do lewej strony dodajemy to 15,42 i do prawej strony dodajemy to 15,42. Po lewej zniosło się, a po prawej, jak wykonacie to dodawanie, to wyjdzie Wam 18,82 i to jest wynik. Następny przykład. O, jaki ładny. Czegoś najpierw pozbędziemy? Czwóreczki. Mnożąc obie strony przez 4. Mnożymy. Pamiętaj, zawsze się pozbywaj tego wszystkiego, co jest paskudztwem w mianowniku. Mianowniki się skróciły, zostało x minus 3, a po prawej 4x. Co teraz zrobimy? Zabierzemy tego x z tej strony, bo po prawej jest więcej, czyli odejmujemy x od obu stron. No to odejmujemy od lewej i odejmujemy od prawej. Po lewej zniosło się, zostało minus 3, a 4x odjąć 1 to są 3x. Więc trzeba się pozbyć jeszcze tego mnożenia przez 3 oczywiście. Dzieląc obie strony przez 3. Podzielmy, tu se to zrobię, będę miał więcej miejsca. Minus 3 przez 3 i 3x przez 3. Wszystko się skraca do jedynki, więc mamy minus 1 równe x. I to jest nasz wynik. I ostatnia szóstka zadań. O, tutaj prościzna, aż nie wiadomo po co się tu pojawiło. Najpierw tego się pozbywamy, czyli od obu stron odejmujemy 28. Proszę uprzejmie. Od lewej strony i od prawej takoż odejmuję 28. 34 - 28 to jest 6. No i tu zostaje nam minus 8x, bo to się zniosło. Co teraz, z czego się trzeba pozbyć? Tego mnożenia przez minus 8. No to dzielimy obie strony przez minus 8. Lewą stronę dzielimy przez minus 8 i prawą stronę dzielimy przez minus 8. Po prawej się zniosło, zostało x. A po lewej po prostu mamy 6/8, ale oczywiście warto skrócić. Przez ile? Przez 2. Tu będzie 3, a tu 4. Nie zapominamy o minusie, czyli minus 3/4. I to jest nasz fajny wynik. O, teraz się widzę, już szykuje fajny przykładzik. Proszę bardzo, niektórych może przerazić, ale nie ma się czego bać. Proszę bardzo, co my musimy się pozbyć? 1/3 to jest taka sama liczba. Po prostu mamy coś w mianowniku, ułamka i trzeba to wywalić. Jak żebyśmy to wywalali? No mnożąc obie strony po prostu przez to, co jest w mianowniku. A w mianowniku jest 1/3, to mnożymy przez 1/3, niespecjalnie się tym przejmując, że to tak nieładnie wygląda, że tyle pięter tutaj ułamkowych się pojawiło. Lewą stronę mnożę
i prawą też mnożę, bo tak nakazuje zasada. Tu się ziu skróciło i zostało już ładnie x plus 1/5. No a po prawej trzeba wymnożyć to niestety. 1 razy x w liczniku, 3 razy 2, 6 w mianowniku. Co teraz będę robił? No, x szóstych to jest mniej niż, znaczy nie wiadomo, mówiąc szczerze, skoro nie znamy x, ale jak się teraz pozbędziemy i czego? Trzeba xy ustawić po tej samej stronie, prawda? No to pozbędziemy się tego. Tu jest x przez 6, a tu jest cały x. Odejmując od obu stron x przez 6. A x przez 6 to można napisać tak. 1/6 x. Już lepiej? Prawda? No to teraz od lewej strony napiszemy minus 1/6 x i od prawej to 1/6 x minus 1/6 x. Po prawej ziu, a tutaj mamy cały x odjąć 1/6. 1 odjąć 1/6, czyli inaczej 6 szóstych odjąć 1/6. To ile wychodzi szóstych? 5 szóstych, prawda? Czyli tutaj mamy 5 szóstych x po lewej stronie. O, niezbyt elegancko się napisało. Napiszmy to jeszcze raz. 5 szóstych x po lewej plus ta liczba, która tu sobie samotnie stała 1/5, a po prawej zostało nam 0. Czego musimy się pozbyć teraz? Tej 1/5. Odejmując od obu stron tą 1/5. Zrobię sobie tu trochę miejsca. Dobrze. Zrobimy tak, żeby było wiadomo, gdzie działamy. Czyli mamy 5 szóstych x plus 1/5 i odejmuję teraz 1/5 od lewej strony i 1/5 od prawej strony. Po lewej stronie 1/5 się zniosła, zostało 5 szóstych x, a po prawej minus 1/5. Cóż teraz potrzebujemy zrobić? Musimy się pozbyć oczywiście tego mnożenia przez 5 szóstych. W jaki sposób? Pamiętamy, dzielimy przez 5 szóstych, czyli tak naprawdę mnożymy przez 6 piątych, czyli mnożymy przez odwrotność. No to mnożymy 6 piątych razy 5 szóstych po lewej i 6 piątych razy minus 1/5 po prawej. Po lewej się wszystko skraca, zostaje x, a po prawej, cóż tutaj mamy? No po prawej nam się tutaj już niewiele poskraca, no bo szóstka z piątką się nie skraca, więc mamy tak, po pierwsze minus, nie zapominajmy o nim, mnożymy liczniki 6 razy 1, 6 w liczniku, w mianowniku 5 razy 5, 25. No i taki oto zostaliśmy wynik. Nie podoba się, że to nie jest 1 500 100 900? No niestety, czasami i takie brzydkie wyniki też wychodzą, a to jest wynik prawidłowy. Następny przykładzik. O proszę, znów x po obu stronach i na dodatek w liczniku. Musimy się pozbyć oczywiście i dwójki, i trójki. Moglibyśmy to wykonać w dwóch krokach. Najpierw wymnożyć przez 2, a później wymnożyć przez 6, ale wymnożymy przez wspólny mianownik. Przepraszam, przez 2, a później przez 3, ale wymnożymy przez 6. Dzięki temu w jednym kroku pozbędę się i dwójki, i trójki. Jak mogę taki trik zastosować, to oczywiście to robię. Jak ktoś chce, to może w pierwszym kroku wymnożyć przez 2, a w drugim kroku wymnożyć przez 3. Dostanie to samo. Dostanie dokładnie ten sam efekt. Ja od razu idę na całość, mnożę przez 6 lewą stronę i prawą stronę. Się nam skraca. Tu 1 dwójka, tu 3, czyli 3 razy x. Mamy 3x po lewej stronie. Tu 1 trójka, tu 2. Czyli z tego mamy 2 razy x plus 7. Czyli 2x plus 14. Od razu to zapiszę. 2x plus 14. O. Cóż teraz? No x na jedną stronę trzeba przerzucić. Po prawej stronie jest mniej xów, więc stąd zabieramy. Czyli odejmujemy 2x od obu stron. Odejmuję od lewej i odejmuję od prawej. 3x i odjąć 2x to jest po prostu x. Tu się zniosło, zostało elegancko 14 i fiku mimku mamy gotowy wynik x równe 14. Bardzo ładny. Tym razem, patrz, poprzednio taki wredny, a tym razem ładna liczba naturalna nam wyszła. Cacy. Kolejny przykład. Jeszcze tylko 3 zostały. Proszę się nie martwić. Czego się pozbędziemy? Oczywiście tego mnożenia przez 2,5. Dzieląc sobie strony przez 2,5. Dzielmy zatem
I lewą stronę dzielę przez 2,5 i prawą stronę dzielę przez 2,5. Po lewej się skraca, zostaje x minus 3,7. A po prawej, jak dokonacie bajecznego dzielenia, to wam wyjdzie 11,3. Teraz musimy się pozbyć tego minus 3,7, dodając 3,7 do obu stron oczywiście. Każdy już to, mam nadzieję, wie. Już tyle razy żeśmy to robili przez te ostatnie zadania powtórzeniowe, aż do znudzenia, że to już powinien być automat w każdym naszym rozumku. Lewa strona liczby się wyczyściły, został x, a prawa strona, jak dodacie, to wyjdzie wam 15. O, proszę, znowu ładna liczba nam wyszła. Super. Przedostatni przykład. Świetnie. I teraz w tym przedostatnim przykładzie znowu mamy xy po obu stronach. Tu mamy 0,7x, a tutaj 0,3 i na dodatek z minusem. Tego się pozbędziemy, dodając do obu stron x. No to dodajemy sobie do obu stron 0,3x. Do lewej najpierw przepiszę tą lewą i dodaję tutaj 0,3x. Przepisuję prawą i oczywiście też dodam 0,3x. Jezu, jaki długi zapis, prawda? No to teraz proszę uprzejmie. 0,7x i 0,3 to jest po prostu 1x, więc wpisuję x minus te 13,42, ale troszeczkę bazgrole. Po prawej się to elegancko zniosło i zostaje nam 49,87. Cóż teraz? Pozbywamy się tej liczby 13,42, ponieważ tu jest ona ujemna, no to dodajemy do obu stron 13,42. Proszę bardzo, lewa strona przepisuje i dodaje 13,42 i do prawej strony też dopisuję dodawanie 13,42. Po lewej się zniosło, został x, a po prawej po prostu wykonuję to bajeczne dodawanie. Jak je wykonam, to wyjdzie nam 63,29. Przedostatni przykład gotów i ostatni przykład już z tej serii. Dla wszystkich wymęczonych. O, jaki ładny. Proszę, proszę. X w mianowniku, obrzydlistwo, jak się tego pozbyć? No tak samo jak do tej pory. To nie jest nic strasznego. Jakbyś miał, powiedzmy, x przez 5, to jakbyś się zachowywał? Mnożyłbyś obie strony przez tą piątkę, prawda? Więc się nie ma co przerażać. Tu jest ta sama sytuacja. Obie strony wymnożymy przez 8 razy x minus 3. A co nam szkodzi? Nie wolno? Wolno. I na tym cała zabawa z matematyką polega, że jak wolno, to wolno i robimy to. Jak się tylko nauczymy jakiegoś zachowania, jakiegoś prawa, to wolno nam go używać. Po lewej stronie i po prawej stronie dopisałem mnożenie przez to samo. I zobacz, ciach, ciach, poszło, została sama piątka. Super. No a po prawej muszę to uporządkować. Mam 8 razy coś w nawiasie razy 2. Pamięta, że można przestawiać kolejnością mnożenie, więc mogę napisać tak. 8 razy 2 razy to coś w nawiasie. Dobrze. A 8 razy 2 to jest? No ile? 16 razy to coś w nawiasie. To ile to będzie? Wykonajmy sobie od razu to mnożenie. 16 razy x to jest 16x. 16 razy 3, ileż to jest 16 razy 3? No 48 niestety, to jest aż 48. O, i takie coś nam ładnego wyszło. Z takiego dziwactwa, bardzo piękne równanie i teraz każdy wie, że najpierw musi się pozbyć tych 48. Więc co robi? Dodaje do obu stron 48. Do lewej strony dodaje 48. I do prawej strony dodaję 48. 5 plus 48 to jest 53. Tu się zniosło, zostało 16x, czyli 16 razy x. Więc trzeba podzielić obie strony przez 16 i już będziemy za chwilę w domu. Już linię mety widać. Po lewej stronie dzielimy przez 16 i po prawej stronie dzielimy przez 16. Się skróciło, po prawej został x, a po lewej jest po prostu nasz wynik, czyli 53/16. To jest piękny wynik, który oczywiście można jeszcze piękniej napisać jako 3,15. Pamiętamy, ta druga forma bardziej ulubiona przez nauczycieli, więc lepiej jednak wyciągać całości. Czego i Wam życzę, no i na tym koniec tych zadań.